W dzisiejszym odcinku kryptoogłoszeń wspomnimy o kolejnej współpracy nawiązanej przez Xcat. Opowiemy o dołączeniu Bitcoin.com do programu Chainlink Build oraz poinformujemy o możliwości stakingów tokenu Algo na giełdzie Kanga Exchange. Witam Was serdecznie na kanale Kryptoogłoszeń, przed nami kolejna dawka informacji. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza, tylko jeszcze przypomnę, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych. Po takie należy udać się do specjalisty, my tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Projekt Clayton został złotym sponsorem wydarzenia ETH Vietnam. Clayton podczas tego wydarzenia będzie prowadziło swoje stoisko, a dodatkowo 3 członków zespołu Clayton będzie miało okazję wygłosić swoje przemówienia. Casper SDK wciąż ewoluuje, ulepsza się oraz rozwija. Nowy wydany pakiet Java SDK V2.0 stanowi ważny kamień milowy w cyklu rozwojowym. Przedsiębiorstwa wykorzystujące Java sprawią, że Casper SDK będzie łatwiejsze w użyciu i monitorowaniu. Kolejny youtuber dołącza do Xcat. Black Flag Army jest twórcą posiadającym ponad 7,3 miliona subskrybentów. Rzecz jasna, Black Flag Army również wyda swój fan token na sieci Xcat. Sui informuje o starcie prywatnej wersji testowej Morphis Wallet. Osoby chcące uzyskać prywatny dostęp do testów Morphis Wallet proszone są o odwiedzenie strony załączonej do tweeta oraz wypełnienie wszelkich zadań dotyczących wspomnianej aplikacji. Bitcoin.com dołączyło do programu Chainlink Build, aby zwiększyć adopcję swojego ekosystemu WES DApp. W artykule załączonym do tweeta został dodany artykuł, w którym opisano rolę Chainlink w budowaniu giełdy IMM WES. Arkia dodała obsługę headera JSON RPC, tworząc bezprecedensową łączność dla konstruktorów za pomocą narzędzi Ethereum na sieci headera. W ostatnim odcinku kryptoogłoszeń informowaliśmy Was o możliwości dokonania zakupów tokenów Algo na giełdzie Kanga Exchange. Od wczoraj istnieje również możliwość przekazywania tokenów Algo na staking. Więcej szczegółów dotyczących samego stakingu tokenów Algo znajdziecie na stronie kanga.exchange. Binance w ramach swojego stałego zaangażowania w przejrzystość udostępniło nową aktualizację swojego Proof of Reserve. W dalszej kolejności zespół Binance przedstawi aktualizację dotyczącą tokenów Ethereum, USDT, USDC, BUSD oraz BNB. Xandar ogłasza nawiązanie partnerstwa z firmą Caduceus. Caduceus to pierwszy blockchain dedykowany rozwojowi Metaverse. Caduceus posiada zdecentralizowane renderowanie brzegowe. Uruchomienie Axelar Bridge Testnet zakończyło się sukcesem. Axelar Bridge umożliwia wszystkim protokołom Ethereum łatwą migrację ich dApps i zasobów do sieci Kava. NFTrade również świętuje Black Friday. Do końca tygodnia na platformie NFTrade zostały wyłączone wszystkie opłaty transakcyjne. Takie działanie umożliwi każdemu kupowanie, sprzedawanie lub wymianę NFT z zerowymi opłatami. KuCoin uruchamia specjalny program VIP. To ciekawe, aby dołączyć do tego programu należy wpłacić na giełdę KuCoin minimum $100,000. Promocja Black Friday odbywa się również w kantorach Kanga i u Kanga Locals. Do końca poniedziałku możecie kupować i sprzedawać swoje kryptowaluty z 0,5% rabatem, używając specjalnego kodu Black Week. Niezależnie od tego, czy jesteś nowym, czy już doświadczonym użytkownikiem Binance Peer-to-Peer, zawsze warto być świadomym potencjalnych problemów, które mogą wystąpić podczas transakcji tego typu. W artykule załączonym do tweeta uzyskacie informacje dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa takich transakcji. Zespół Pera Wallet dodał nową funkcję do swojego portfela. Już teraz w powiadomieniach wyświetlają się nazwy kont. Jeśli posiadasz tokeny BTC.B na sieci Avalanche, możesz je przenieść do dowolnego obsługiwanego łańcucha przez Layer Zero Labs. Wspierane są np. sieci Ethereum, Polygon, Aptos i wiele więcej. Tokeny możesz przenieść wykorzystując do tego Bitcoin Bridge. Prezes wykonawczy MicroStrategy Michael Saylor pojawił się na konferencji Los Angeles Pacific Bitcoin. Saylor odbył rozmowę m.in. z serwisem Cointelegraph. W czasie wywiadu Saylor udzielił rad, jak przetrwać bessę. Saylor stwierdził, że jeśli inwestor kupuje bitcoina i ma mniej niż 4 lata horyzontu czasowego, to wówczas jest to spekulacja. Saylor stwierdził, że warto myśleć o inwestycjach w perspektywie 4-letniej. Optymalną strategią dla Saylora jest uśrednianie kosztu zakupu, czyli cykliczne kupowanie tokenów bitcoin za część kapitału. Saylor radzi również, aby nie dać się złapać i nie patrzeć na cenę z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień. Ostatnią wskazówką od Saylora jest przejęcie kontroli nad swoimi kryptowalutami. Według Saylora kryptowaluty powinny być trzymane na własnych portfelach, a nie na giełdzie. Portfele kryptowalutowe rozwijają się w zabójczym tempie, a ich liczba właśnie przekroczyła kolejną imponującą granicę. Dominujące na rynku kryptowalut podmioty cierpią w obliczu trwającego od dłuższego czasu rynku niedźwiedzia. Kilka firm ograniczyło zatrudnienie, natomiast inne zbankrutowały kompletnie, pociągając ze sobą na dno spółki córki oraz ważnych partnerów biznesowych i projekty, które finansowały. Firmy pożyczkowe, których niesławną twarzą jest dziś Three Arrows Capital, również upadły, a inwestorzy coraz częściej powtarzają sobie słynne stwierdzenie: nie twoje klucze, nie twoje krypto. Giełdy
kryptowalutowe stanęły w obliczu nadużyć finansowych, które doprowadziły m.in. do niedawnego bankructwa FTX. Wskutek tego wydarzenia w cyfrowej społeczności wylał się ogromny fut wobec posiadania swoich tokenów na platformach scentralizowanych. Doprowadziło to do masowej reakcji inwestorów, którzy zdecydowali się przechowywać swoje kryptowaluty na zewnętrznych portfelach. Zdecydowana większość wybrała zapewne budżetowe wallety, jednak większe podmioty z pewnością zabezpieczyły się także portfelami sprzętowymi. Liczba założonych w tym roku portfeli kryptowalutowych przekroczyła 102 miliony. Najwyższa liczba pobrań portfeli została zaobserwowana w styczniu tego roku, ale możemy to raczej potraktować jako powolne wygasanie ogromnego hype'u na kryptowaluty z 2021 roku. Bessę widać gołym okiem, chociażby po liczbie zakładanych przez użytkowników portfeli. W październiku było to zaledwie 8,9 miliona, czyli jest to najgorszy wynik w całym roku. W stosunku do ubiegłego roku łączna liczba zarejestrowanych hot walletów nadal jest niższa o około 43%. Musimy jednak uczciwie przyznać, że aktualnie sytuacja może tak wyglądać w dalszym ciągu z powodu upadku FTX i naturalnego strachu inwestorów przed giełdami scentralizowanymi. W perspektywie kilku lat nie powinno to jednak mieć większego znaczenia. W otoczeniu Bessy globalna adopcja nabiera tempa i wielkie firmy decydują się na ulokowanie swoich środków w ekosystemach cyfrowych aktywów. Właściciel upadłej giełdy FTX Sam Bankman-Fried wciąż nie schodzi z ust całego świata kryptowalut. SBF ma się pojawić i przemówić podczas dużego wydarzenia kryptowalutowego. Jak nie trudno się domyślić, stratni inwestorzy, a także po prostu duża część cyfrowej społeczności jest tym oburzona i wściekła. SBF 30 listopada ma wystąpić podczas konferencji w Nowym Jorku. Kwestia ta rozpoczęła gorącą debatę na Twitterze odnośnie tego, czy jest to moralne i zasadne, aby osoba taka jak Bankman-Fried, wobec której jest nadal wiele niewiadomych, pokazywała się publicznie i udzielała komukolwiek rad oraz wskazówek. Wiele osób wprost dopytywało, dlaczego popularny założyciel giełdy nadal chodzi na wolności i spędza czas w swojej luksusowej willi na Bahamach. Były miliarder został zaproszony na szczyt już kilka miesięcy temu. Naturalnie wiele osób po ostatnich wydarzeniach zastanawiało się, czy sam Bankman-Fried będzie się jeszcze pojawiał w przestrzeni publicznej. Teraz okazuje się, że bankructwo jego firmy nie jest dla organizatorów nowojorskiego wydarzenia żadnym problemem. Najprawdopodobniej wywiad odbędzie się w sposób zdalny, ponieważ rząd Bahamów zadeklarował współpracę z organami administracyjnymi Stanów Zjednoczonych, co oznacza także aktualnie brak zgody na wyjazd SBF z tego kraju. Kurs Dogecoina zyskał zaskakujący wzrostowy impet. Wartość Dogecoina wzrosła ponad 12% w ciągu ostatniego dnia. Wysokie wolumeny handlowe wspierały wzrost ceny, ponieważ 24-godzinny obrót wzrósł aż o 41,6%. Oprócz wysokich wolumenów handlowych istniały jednak inne powody, które sprawiły, że kurs Dogecoina wzrósł. Pozornie pompa cenowa wynikała z byczego rynku kontraktów terminowych. Pozostaje jednak pytanie, czy ten byczy impet się utrzyma i jak długo. Otwarte pozycje na rynku terminowym Dogecoin zanotowały nagły wzrost. Pozytywne zmiany na rynku terminowym Dogecoin mogą odegrać kluczową rolę w krótkoterminowej aprecjacji jego ceny. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!